Mały chłopiec, który wychował się w czasie wojny w biednej rodzinie uchodźców, marzył tylko jednym, aby zostać zawodowym piłkarzem. To klasyczna opowieść o biedzie i bogactwie, ale także emocjonalna kolejka górska, która oddaje sprawiedliwość faktowi, że Modrić jest do tej pory niczym innym jak cudem. Przeżył zbrodnie wojenne na swojej rodzinie, życie jako uchodźca, biedę i bezdomność. To wszystko, co go spotkało, częściowo stało się motywacją do tego, z jakim uporem walczył o swoje marzenia. Kopiąc piłkę, zapomniał o potwornościach, jakie go spotkały. W wieku 6 lat, może jednak po kolei. 1985 rok. To teraz ważna data w historii piłki nożnej w Chorwacji. Na świat wtedy przyszedł Luka Modrić. Młody Luka urodził się w górach Velebit w Chorwacji. Ten mały chłopiec pomagał już w wieku 5 lat swojej rodzinie, pasąc owce w górach. Wkrótce jego dzieciństwo stało się koszmarem, w które bardzo ciężko uwierzyć. Był takim chłopakiem, który przez cały dzień kopał piłkę wokół hotelowego parkingu, mówi przewodniczący NK Zadar Josip Bajlo. Był chudy i naprawdę mały jak na swój wiek, ale od razu widać było, że ma w sobie coś wyjątkowego. Nikt z nas nie śnił, że pewnego dnia stanie się takim graczem, jakim jest teraz. Życie w Zadarze nie było jednak łatwe. Tak ten czas wspomina Tomislav Basic, jeden z wczesnych trenerów Modricza. Cały czas się baliśmy. To jest to, co pamiętam najbardziej. Tysiące granatów wystrzeliwanych w okolicznych wzgórz padało na boisko, na którym trenowaliśmy w tych latach. My zawsze ścigaliśmy się z tymi wybuchami, aby dotrzeć do schronu. Piłka nożna była naszą ucieczką z rzeczywistości. Kiedy żyjesz w tak trudnych czasach, gra w piłkę jest dla ciebie jedyną ucieczką. Luka Modrić trenował w bardzo złych warunkach, ale często marzenia pozwalają nam żyć. W tym przypadku Modrić marzył tylko o jednym, aby pewnego dnia zostać zawodowym piłkarzem. Tomislav Basic jest czasem uznawany za drugiego ojca Modricza, ponieważ prowadził gracza przez najtrudniejsze piłkarskie wyzwania, jego nastoletnich lat. Wziął go pod swoje skrzydła po tym, jak został odrzucony przez Hajduk Split. Klub ten uznał, że ze względu na swoje warunki fizyczne nie nadaje się na piłkarza. Wojenne przeżycia nie były jednym złem, jakie spotkało go w życiu. Przez wiele lat ze względu na złe warunki fizyczne musiał udowadniać, że może być dobrym piłkarzem. Był zbyt mały i słaby. Ciągle rozważano, czy się rozwinie, czy nie. Było dużo negatywnych opinii i braku wiary w niego. Jego piłkarza. Modrić był tak rozczarowany, że rozważał przerwanie piłkarskiej kariery. Gdy wojna się skończyła i lokalne władze umożliwiły im powrót do swojej wioski, zdecydowali się przenieść do innego hotelu dla uchodźców, będącego w Zadarze. Zamieszkali w 2 małych pokojach, aby pomóc Luce w realizowaniu jego marzenia. Początki były bardzo trudne. Niestety Luka Modrić, jak na swój wiek, miał bardzo słabe warunki fizyczne, które nie pomagały mu na testach piłkarskich. Gdy miał 10 lat, został spisany na straty przez wielu trenerów, którzy uważali, że jest zbyt słaby i nieśmiały, aby grać w piłkę. Jego pierwszym klubem był NK Zadar. Gdy Luka miał zaledwie 15 lat, to Basic załatwił mu przeprowadzkę do innego klubu, do Dinamo Zagrzeb. Oni też w niego nie uwierzyli i dlatego, kiedy osiągnął 18 lat, wypożyczony został do Zrinjskiego w Bośni i Hercegowinie. Klub ten uważano za najbardziej brutalną europejską ligę w tamtym czasie. Potem sprawa się powtórzyła i z powodu braku wiary w jego możliwości przeniesiono go do Inter Zapresic na przedmieściach Zagrzebia. Luka Modrić się jednak nie poddawał i cały czas walczył o znalezienie się w czołówce najlepszych klubów. Przełomem w jego karierze było podpisanie 10-letniego kontraktu z Dinamo Zagrzeb. W Dinamo Zagrzeb Luka rozkwitł jako facet i piłkarz. Ukształtował ten grunt w ciągu swojego pierwszego sezonu w Zagrzebiu. Strzelił wtedy 7 goli w 31 meczach i zdobył swoje pierwsze mistrzostwo kraju, a potem 2 kolejne. W drugim sezonie został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu, a w ciągu 4 lat dla Dinamo strzelił 31 goli i zaliczył 29 asyst.
Chcąc wynagrodzić rodzinie wieloletnią wiarę w niego, kupił im w Zadarze ładne mieszkanie. W tym momencie przestali być uchodźcami. Luka Modrić wchodził powoli na szczyt. Z dziecka, który żył w biedzie, przeżył wojnę, na której stracił dziadka. Jego twardy charakter i marzenia, które są tak bardzo ważne w życiu, doprowadziły jego karierę do podpisania rekordowego transferu. Za 16,5 miliona funtów trafił do londyńskiego Tottenhamu Hotspur. Lukita w ciągu 4 sezonów w Premier League rozegrał 127 spotkań, strzelając 13 goli. Ale nie same statystyki się liczyły. Modrić imponował strzałami z dystansu, manierą prowadzenia piłki i charakterem, dzięki któremu doprowadził Tottenham do pierwszego od 50 lat występu w Lidze Mistrzów, w którym jego drużyna doszła aż do półfinału. Nie tylko na tle klubowym Luka Modrić odnosił sukcesy. Modrić zawsze dumnie reprezentował także swoją kadrę narodową. Jest kapitanem chorwackiej drużyny narodowej z największą liczbą występów w kadrze, którą doprowadził w 2018 roku do finału Mistrzostw Świata. Marzenia się spełniają. Luka Modrić w 2012 roku dołączył do Realu Madryt za 30 milionów euro, podpisując 5-letni kontrakt. Jego pierwszy sezon w Madrycie nie był najlepszy i często był podważany przez kibiców i prasę. Słynna okładka dziennika katalońskiego jest uznawana za najgorszą w historii, ponieważ dawno nikt tak bardzo się nie pomylił. W tym właśnie sezonie został uznany za najgorszego zawodnika La Liga i najgorszy transfer roku. Luka Modrić ma w sobie tak mocne pokłady charakteru, że nic sobie z tego nie robił. W swoim życiu przeżył takie chwile, które mało kto może sobie wyobrazić. Więc po odejściu ówczesnego trenera Realu Jose Mourinho wszystko się zmieniło. Zespół Realu Madryt przejął Carlo Ancelotti, który zmienił Modricza w najlepszego pomocnika La Liga, który był w tamtym czasie stawiany u boku Xaviego i Iniesty. Charakter, oddanie i wrodzona skromność doprowadziła go na szczyt. To historia od szmacianych ubrań do wygrania 4 pucharów Ligi Mistrzów, finału Mistrzostw Świata i wreszcie podniesienia złotej piłki dla najlepszego zawodnika świata. Życie Luki Modricza było trochę jak amerykański sen. Od pucybuta do milionera. Dzięki temu, co Bóg dał mu w genach i ciężkiej pracy, zrealizował swoje marzenia. Najważniejsze jednak było to, że nie dał wiary ludziom, mówiącym mu, że nie uda ci się. To może być przesłaniem dla nas wszystkich. Nie poddawajmy się i idźmy do celu.